Cześć. Czy słyszeliście, co na świecie mówi się o Polsce? Podobno wszyscy Polacy piją wódkę, jedzą tylko kiełbasę i pierogi, chodzą 3 razy dziennie do kościoła i co trzecie słowo mówią kurwa. Pewnie z politowaniem słuchacie takich zagranicznych opinii o naszym pięknym kraju. Cóż, stety czy niestety, każdy kraj otoczony jest mitami i nie do końca prawdziwymi historiami. Dziś chciałabym rozprawić się z kilkoma popularnymi opiniami o Chinach, które są moją drugą ojczyzną. Jesteście gotowi? Mit pierwszy. Czy wszyscy Chińczycy znają kung fu? Oczywiście nie. Na pewno oglądaliście dużo filmów z takimi gwiazdami jak Jackie Chan czy Bruce Lee. W tych filmach są oni mistrzami sztuk walki i bez przerwy walczą z innymi ludźmi. Tak jakby każdy dookoła znał kung fu. Dlatego niektórzy myślą, że każdy Chińczyk od dziecka potrafi skakać po dachach i walczyć jak wojownik. Cóż, kiedy byliśmy dziećmi, też chcieliśmy wierzyć, że będziemy znać kung fu jak te gwiazdy. Ale rzeczywistość jest taka, że większość Chińczyków jest zupełnie zwyczajna, tak jak wy. Kung fu to tylko część tradycyjnej kultury, a nie umiejętności całego narodu. Tak samo jak nie każdy Polak gra w piłkę nożną jak Lewandowski. Mit drugi. Czy wszyscy Chińczycy są bogaci? Niestety nie. Być może widzieliście chińskich turystów kupujących w Europie drogie przedmioty i pamiątki. I myślicie, że Chińczycy muszą być bardzo bogaci, skoro stać ich na luksusowe marki. Ale tylko osoby o wyższych dochodach stać na wyjazdy zagraniczne. Jedynie mała część społeczeństwa jest tak bogata. Większość to zwykli ludzie. A wielu zarabia naprawdę bardzo niewiele. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Biedni ludzie nie robią zakupów w butiku w Paryżu. A dlaczego ci, których stać, mają takiego fioła na punkcie luksusów? Ponieważ w Chinach istnieje bardzo silna kultura porównywania się z innymi. I ludzie pokazują swój sukces między innymi przez markowe i drogie rzeczy, często luksusowe. Mit trzeci. Czy Made in China zawsze oznacza słabą jakość? Nie do końca. Kiedyś Chiny były fabryką świata. Produkowały ogromne ilości tanich towarów. Jakość bywała różna. My, Chińczycy, też o tym wiemy i sami często cierpieliśmy z tego powodu. Ale sytuacja się zmienia. Chiny produkują dziś zaawansowane technologicznie produkty i własne marki. Prawda jest taka, że jedne rzeczy wyprodukowane w Chinach mogą być bardzo wysokiej jakości, a inne
他呢一不了牙去。也的那个филологи надали не уфа продуктом з Хін. Obecnie część produkcji przenosi się teraz do innych krajów Azji, takich jak Wietnam, Bangladesz i India. Zobaczymy w przyszłości, jaka będzie ich jakość. Mit czwarty. Czy Chińczycy jedzą wszystko? Psy, koty, węże, owady. To zbyt duże uproszczenie. Kiedyś Chiny były bardzo biedne. Ludzie jedli to, co było dostępne i co udało im się złapać. Ale teraz nie ma potrzeby jeść dziwnych zwierząt. Są jednak regiony z własnymi tradycjami kulinarnymi. Na przykład w Yulin mięso psa jest lokalną specjalnością. Ale ogromna większość Chińczyków nie je psiego mięsa. Szczególnie młode pokolenie coraz częściej sprzeciwia się takiej praktyce. W prowincji Yunnan jedzenie owadów jest czymś normalnym. I w moim odczuciu są całkiem smaczne. Możecie kiedyś spróbować. Ale większość ludzi je normalnie. Ryż, makaron, warzywa i zwykłe mięso. Mit piąty. Czy Chińczycy nie lubią słodyczy? W dużej mierze to prawda. Europejskie desery są dla wielu Chińczyków za słodkie. Wolimy smak lekko słodki. Gdy mój polski mąż mówi, to ciasto wcale nie jest słodkie. Ja odpowiadam, o mój Boże, zaraz zemdleję od cukru. Ewidentnie Chińczycy nie są przyzwyczajeni do typowych deserów. Już nie wspominając o tym, że w Chinach w ogóle nie ma czekolady. Chiński deser to słodki, lepki ryż z datkelami. Mit szósty. Czy Chińczycy nie mają poczucia humoru? To absolutnie nieprawda. Mamy poczucie humoru, ale często opiera się ono na grze słów, homonimach i kontekście kulturowym. Jeśli nie znasz języka chińskiego, możesz po prostu nie zrozumieć żartu. Więc jeśli naprawdę chcecie lepiej poznać chiński humor, zapraszam do nauki chińskiego. W Chinach istnieje nawet żart o Polsce. Gdy rosyjscy złodzieje samochodów jadą kraść auta do Europy Zachodniej, zawsze muszą ukraść kilka więcej, bo w drodze powrotnej przejeżdżają przez Polskę. Rozumiecie? Muszą ukraść kilka aut więcej, bo w drodze powrotnej Polacy zawsze im kilka ukradną. Mit siódmy. Czy wszyscy Chińczycy są dobrzy z matematyki? Niestety nie. Chiny bardzo poważnie traktują edukację podstawową, ale przy tak dużej populacji konkurencja jest ogromna i nie każdy jest dobry z matematyki. Po prostu, gdy społeczeństwo ma 1,5 miliarda ludzi, to liczba wybitnych osób jest też duża. Ale to trochę złudzenia statystyczne. Mit 8. Czy chińscy turyści są źle wychowani?
To niestety w dużej mierze prawda. W Chinach brakuje wyraźnych standardów dobrego zachowania. Duży nacisk kładzie się na szacunek do rodziców, starszych i przełożonych, ale otoczenie i innych bliźnich trochę się w tym zaniedbuje. W dodatku panuje przekonanie, że to zawsze inni są odpowiedzialni za utrzymanie porządku i dyscypliny. Dlatego powszechne jest plucie, śmiecenie i głośne zachowanie. Chiny są również dość zamknięte kulturowo. Ludzie nie są zbyt obeznani z innymi kulturami. W ostatnich latach trochę się to zmienia na lepsze, ale wciąż można spotkać niewychowanych chińskich turystów. Podsumowując, Chiny to ogromny kraj z długą historią, więc nic dziwnego, że otoczone jest mitami i różnymi opiniami. Ale nie we wszystko warto bezkrytycznie wierzyć. Czy wy też mieliście kiedyś takie wyobrażenia o Chinach? Jeśli tak, ten film jest właśnie dla was. Dlatego, gdy następnym razem usłyszycie zdanie zaczynające się od Chińczycy zawsze to czy tamto, bardzo możliwe, że ta opinia jest mylna albo po prostu niepełna. Jeśli naprawdę chcecie poznać jakiś kraj, to nie opierajcie się tylko na wiadomościach i filmach z telewizji. Telewizja kłamie. Posłuchajcie zwykłych ludzi. Posłuchajcie, co mówię ja. Dobra, dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem.